to dobrze, bo to rozwija cały czas. Rozwija, cały czas człowiek jest niespokojny i co tu zrobić jeszcze, a tu ci grają, jeszcze mamy teraz, ja uczę na Bednarskiej, nie do Bednarska jest w tej chwili, jest na Połczyńska. Ale to jest szkoła na Bednarskiej. Już 21 lat uczę, no to mam do czynienia z uczniami. Tych uczniów się przewinęło co najmniej, ja wiem, około 40 chyba tych perkusistów przez te lata, co przeszło i wyszło spod mojej ręki. I bardzo dużo gra i to dużo gra muzyków, można było wielu muzyków wspaniałych wymienić, którzy po prostu przeszli przez moje ręce i w zasadzie każdemu starałem się pomóc jakoś, no to taka moja rola. Nie wiemy, bo kilku już tutaj żeśmy przebywali. No właśnie, to, że i muzyków zresztą ja potem, jak w 80 roku założyłem własny zespół, co też było ewenementem historii jazzu, że wreszcie perkusista się zdecydował na prowadzenie własnego zespołu. To był 78 rok. To w ogóle, pamiętam jak w PSJ poszedłem zgłosić zespół, stowarzyszenie jazzowe, że mam zespół. Że to, co? Jak to zespół? Nie no, to nikt nie będzie chodził na te koncerty. Perkusista w zespole, liderem. No tak jest z początku czasu. Już się okazało, że zagrałem na Jazz Jamboree ze swoim kwintetem. Mieliśmy bardzo dużo koncertów. Zresztą między innymi tu z Poznania. Zresztą Krzesimir pochodzi z Poznania. To był jego pierwszy zespół. Go ściągnąłem w 78 roku z kabaretu Tej. Akurat grał w kabarecie Tej. To jest cała historia, tu można było książkę napisać. Oczywiście, ale może zacznijmy jeszcze od tego, co jest też bardzo ważne, oprócz umiejętności, a zwłaszcza w tamtych czasach to trzeba było mieć instrument, żeby grać. Teraz wiadomo, że to jest łatwe, można iść do sklepu, za niewielkie pieniądze kupić nawet bardzo dobry instrument. Kolejny. A wiemy, bo też żeśmy rozmawiali z kilkoma perkusistami, którzy otarli się o te lata 60., bo już 70. było już troszeczkę lepiej. Tak. Ale w 60. tu nawet chyba sklepów muzycznych nie było. Więc, tak, bo mogło nie być. Powiedzieć, nie było nic. Nie było. Czy pan pamięta pierwszy instrument? Jaki to był instrument? To jasne, że tego się nigdy w życiu nie zapomina. A więc pierwsze bębny, jakie miałem, to były tata po prostu, ponieważ mój tata był, no to myśmy dosyć biednie żyli, to było, ja się wychowałem w biedzie, można powiedzieć. Jedliśmy skromnie i w ogóle tata bardzo mało z początku zarabiał. Tata miał straszne chęci, strasznie chciał, żebym ja był muzykiem, strasznie powiedział, że i w końcu tata znalazł robotę na kopalni. Kopalnia Brzeszcze, znana zresztą, że pani premier pochodzi stamtąd. I to jest ta kopalnia, którą tam jak zaczął pracować na kopalni, to się zaczęło lepiej wieść. I ponieważ zarobki były lepsze i tatę było stać na co i w końcu pamiętam kupił mi takie bębny z naciągami jeszcze skórzanymi. Polmus chyba to się nazywało jakoś, już nie pamiętam tej nazwy. Gdzieś potem w końcu to sprzedałem, ale bębny, którzy na bębnie były 3 tomy zamontowane, a nie 2, tylko były 3. I werbel, i ten boczny też był. No i talerze, to pożal się Boże, te talerze, to były gdzieś ze stryłu znajdzione, gdzieś po prostu. O talerz w tych czasach to można było zapomnieć po prostu. Zresztą, no tak. Ten talerz, wiele się na nim grało, bo ja nie umiałem nawet na nim grać, także właśnie więcej się grało na bębnach po prostu, że grałem solo i koniec.
dzisiaj jest taka zasada, że ktoś jak opanuje werbel, Tak. no to Co zagra prawda, się na wszystkim. co prawda jest inaczej w Stanach, ponieważ w Stanach jednak uczą najpierw walkingu i groove'u. Tak. Sam byłem świadkiem, w 2005 roku byłem, gdzie Jola Barbara, taki wybitny perkusista, który grał z Billem Evansem, uczy tam, Darek Oleszkiewicz mnie poznał, z nim poszedłem, zobaczyłem jak uczy. Więc tam nie było mowy o werblu, tylko była mowa o talerzu i hi-hacie. I były boksy i goście grali walking. Walkingi. Tak, walking grali. Mówi, no co z tego, że oni się na werblu nauczą, jak on groove'u nie umie grać. A co jest ważniejsze przy bębnach? Najważniejszy jest groove. Potem dopiero można grać w rudimenty i wszystkie te rzeczy. Jeżeli groove, i on tak robił, że kontrolował gości, czy złapali równy czas między hi-hatem a talerzem. Tak. Jeżeli tu cyknęło się na 2 i 4 i zgodziło się dobrze z talerzem, to zaczęło to żreć, jak to czasami mówią, że to żre. Tak. I dopóki to nie było, to facet mnie siedział tylko z jedną pałką, 4 było, bo z 10 boksów było takich, może 1,5 metra na 1,5. I 10 boksów i w 4 gości z początku grało tylko i wyłącznie walking. Sam walking i on tylko otwierał. Mówi, no i co myślisz, czy to już jest, czy to swinguje? Ja tak pierwszy mówię, no chyba nie. No rzeczywiście, nie swingowało przez 4, ale już piąty już miał werbel zostawiony. Tylko werbel, nic więcej. I miał możliwość zagrania jednej nutki na tym werblu. Do walkingu, do łączenia, czyli tam, pam. I to miał zagrać na werblu. I on to kontrolował, czy on we właściwym momencie uderzył ręką w ten werbel po prostu. No takie rzeczy, które ja to od tej pory ja w ogóle nie wiedziałem, że to tak, bo to jest ważne. Jak się okazało, że jeżeli ktoś nie ma dobrego groove'u, to nie ma mowy o graniu na bębnach po prostu. Bo sama technika to jest, no to jest tak jak bajka Krasińskiego mówi, zając jak go bić, to i zapałki zapala. W bajce Krasińskiego. Więc tu można ćwiczyć i zrobić straszny szum, a z tego szumu niewiele wynika. Perkusista rozlicza się z tego, że jak siądzie, ma iść, ma to żreć i koniec. A zwłaszcza ten jazz nasz, który ja uważam, to jazz to jest właśnie walking, to jest Ron Carter, to jest Tony Williams, to jest Elvin Jones, to jest wielu gości, którzy ten chłam grali. Ja się w tym chłamie najlepiej czuję. Ja zresztą uznaję zasadę taką, że graj to, w czym się czujesz najlepiej. Dlatego ktoś może mi zarzuca, że jestem ortodoksyjny, że interesuje mi tylko jeden chłam. Dobry, że nie chcę, ja się nie za bardzo czuję w takich funkowych podziałach i rytmach. Dla mnie to, co jest tam, gdzie jest triola, to jest świat. Świat trioli to jest, ja się czuję wtedy jak ryba w wodzie. Wiesz, i przepraszam, że w każdym razie nauczyłem się słuchać przede wszystkim muzyki i uczę teraz uczniów, jak słuchać muzyki. Też nigdy nie można słuchać muzyki pod kątem tylko bębnów, tylko po prostu całości. To jest kwartet, to jest kwintet, to jest trio. Jak to, kto co zagrał, to wszystko ma, to jest rozmowa, to jest genialna muzyka, to jest, ja Panu Bogu dziękuję za taką muzykę, że mnie obarzył takim talentem, że mogę grać na przykład taką muzykę. Ja sobie nie wyobrażam, jakbym miał po studiach siedzieć w filharmonii i czekać i chlasnąć bęben od czasu do czasu i liczyć takty, 70 taktów czy ileś tam. No po prostu, tak, no właśnie, no to ja byłem tym przerażony, no ale dzięki temu, że gdzieś tam zagrałem na tym jazz na Dodro, to Zbyszek Namysłowski mnie zauważył, z Szukalskim obydwaj, dostałem zaproszenie od Zbyszka Namysłowskiego i jemu zawdzięczam w zasadzie, tak jak Czesimir mówi, Kaziu mnie wyciągnął, dzięki niemu gram, to często mówi, to ja mówię, że Zbyszek mnie wyciągnął, on dzięki niemu grał. Co prawda dużo zawdzięczam Andrzejowi Zupkowi, który w zasadzie całą moją jakby karierę, jakby to nazwać, wyciągnął, w zasadzie to była pierwsza fundamenty tego, co robię w tej chwili. To jest ważne.